Zdarzają się gry przygotowane przez niewielkie studia, próbujące przebić się na szersze wody, wydając swoją grę na konsolę. Zazwyczaj całkowicie niezauważone, znikają dość szybko z oczu, nie ciesząc się zbyt dużym zainteresowaniem, a czasami kryją się tam całkiem niezłe tytuły. Tak miałem z Remodered. Początkowo śledziłem skąpe, żeby nie powiedzieć bardzo nikłe informacje na temat premiery, wszak miał to być duchowy spadkobierca Clock Tower, której trzecia część pojawiła się na PlayStation 2 i od tego czasu nic w tym aspekcie się nie działo. Gra wyszła w 2017 roku, ale pochłonięty dziesiątkami innych tytułów zupełnie o niej zapomniałem. Całe szczęście, gdzieś przeglądając jakieś stare teksty na kanał, znalazłem wspominkę o Clock Tower i przypomniało mi się o Remodered. Udało mi się kupić nawet wersję w pudełku, bo i taka wyszła. Zapraszam do spóźnionej o 3 lata recenzji. Na początek postawmy sprawę jasno. Remodered to gra wyjątkowo paskudna z animacjami rodem z początków PlayStation 3, z gier stworzonych przez kiepskie i małe studia. Do grafiki wrócimy, a ci co oczekują od gier głównie oprawy, mogą już sobie ten film wyłączyć. Remodered Tormented Feathers to, jak powiedziałem, duchowy spadkobierca Clock Tower i pewne elementy faktycznie znajdziemy tutaj wspólne. Grę stworzył włoski twórca Chris Daryl. W sumie prawie nic wam to nie mówi, ale gra zdobyła kilka nagród, a nadzieję na współpracę z Chrisem wyraził sam twórca Silent Hilla i Forbidden Siren, Keiichiro Toyama, także gra jakiś tam sukces osiągnęła. W Remodered wcielamy się w Rosemary Reed, która do złudzenia przypomina młodziutką Judy Foster z Milczenia owiec. Przybywa do wielkiego domostwa, które zamieszkuje chory na tajemniczą chorobę dr Richard Fulton. Rosemary podczas wywiadu zaczyna naciskać doktora pytaniami o jego zaginioną córkę, przez co zostaje wyrzucona z posesji. Jednak ta nie postanawia się poddawać i w tajemnicy wraca do rezydencji, aby odnaleźć prawdę. Historia jest niezła, wkręca i ciekawi. Z czasem wątki są rozwijane i muszę przyznać, że fabuła jest dość sprawnie prowadzona, a kolejne twisty zaskakują i nakręcają coraz bardziej spirale wydarzeń. Jeśli chodzi o gatunek gry, to skradanka połączona z survival horrorem. Rosemary trafia do domostwa, po którym wałęsa się z gołym dupskiem obłąkany dr Fulton. Naszym celem jest rozwiązywanie dość prostych, choć czasami złożonych zagadek i unikanie doktora. Bohaterka nie jest bezbronna, może podnieść przedmioty, którymi może rzucić w przeciwnika, unieruchamiając go na krótką chwilę lub rzucić czymś w jakiś kąt, zwabiając tam prześladowcę. Można też zebrać na przykład nóż, przy pomocy którego wyzwolimy się, gdy doktor nas złapie. Jednak sama Rosemary nie ma możliwości zadawania ciosów, a wszystkie przedmioty są jednorazowe. Bohaterka jedyne co posiada to latarka, której tak lepiej nie używać. Nierzadko rozwiązanie jakiejś zagadki tworzy hałas, co zwabia doktora. Jeśli nam się uda, możemy ukryć się w szafach lub pod łóżkiem, zachowując spokój w prostej minigierce. Jeśli przemierzając niepewnym krokiem domostwo zobaczy nas dr Fulton, rzuca się w dzikim szale. W zasadzie możemy jedynie wtedy uciekać lub rzucić przedmiotem. Trzeba dodać, że Rosemary się szybko męczy i wcale nie biega dużo szybciej niż ścigający ją dziad, więc trzeba kombinować. Gameplay jest dość unikalny, ale całkiem nieźle rozwiązany. Akcja w zasadzie dzieje się jedynie w ogromnym domostwie, więc wykucie na pamięć układu pokoi jest nieraz wręcz kluczowe. Twórcy dali dość dużą swobodę, jeśli chodzi o lizanie ścian. Niemal każdą szafkę można otworzyć, tak jak i każdą szufladę, choć przytomnie nie poukrywali ważnych przedmiotów w dziesiątkach możliwych do otworzenia szafeczek. Zagadki też nie grzeszą trudnością. Prosta zasada. Znaleziony przedmiot powoduje, że znajdziemy kolejny, a ten powoduje, że przyda nam się do zebrania kolejnego i tak dalej. Główną część gry zajmuje nam skradanie się w żółwim tempie, co może odrzucić wielu mniej cierpliwych graczy. Gra również nie oferuje mapy, co miejscami jest męczące, zwłaszcza że czasami jakieś postacie każą nam się udać do pokoju, w którym nigdy jeszcze nie byliśmy albo był zamknięty, więc szukamy go po prostu po omacku. Z czasem Rosemary dowiaduje się kolejnych zaskakujących informacji na temat zamieszkującej domostwo rodziny i pojawiają się kolejni agresorzy ścigający ją po rezydencji. Niektóre postacie wrzucają ciary na plecy konkretne. Dziad może nie bardzo, ale kolejna postać wygląda dość przerażająco i podnosi ciśnienie, gdy ta zaczyna nas gonić. To, co zdecydowanie sprzedaje grę, to klimat. Połączenie domu z Rezydenta 1 z ojcem z Rezydenta 7 robi robotę. Gra przez
większość czasu jest bardzo ciemna, a całość dzieje się pośród szalejącej burzy. Jeśli pamiętacie atmosferę ciągłego napięcia i zagrożenia w opcji Izolacja, tutaj jest to samo, tylko bardziej intensywnie. Każde otworzenie drzwi to skacząca adrenalina, co nas za nimi czeka. Doktor cały czas łazi po domu i nasłuchuje kroków. Jeśli biegniemy, szybko sprawdza, co się dzieje. Czasami słychać go, jak śpiewa gdzieś za ściany. Pod tym względem dawno nie czułem w grze takiego napięcia jak w Remodered. Szkoda, że autorzy nie pokusili się na permadeath, bo wtedy to już by była konkretna szajba. A tak, możemy zapisać grę, znajdując specjalne lustro i po odbębnionym takim zapisie adrenalina spada, by ponownie za jakiś czas się podnieść. Gra czasami wrzuca fajne pomysły, jak ten, kiedy nagle gaśnie światło w całym domostwie i trzeba zejść włączyć korki. Widoczność spada i rodzą się pytania, czy włączyć latarkę i zaryzykować wykrycie, czy błądzić po omacku. To świetne rozwiązania, które potęgują i tak wysokie uczucie niepokoju. Klimat jest oddany perfekcyjnie i to jest motyw, którym gra wygrywa z wieloma innymi survival horrorami dostępnymi na rynku. Okej, poznęcajmy się nad grafiką. Zacznijmy od lokacji, bo te nie prezentują się źle, wręcz bardzo fajnie. Ponury dom, pełen przegnitych mebli, obdrapanych ścian, wszystko jest oddane jak najbardziej w porządku. Syf jest niemal miejscami namacalny, choć szału w teksturach nie ma. Jeśli pamiętacie chałupę z Resident Evil 7, to tutaj jest podobnie. Grę napędza Unreal Engine. To, na czym gra całkowicie się położyła, to animacja. Każda animacja, nawet chód bohaterki, kiedy koślawi prawą nogę, wygląda żałośnie. Ale prawdziwy festiwal żenady to cutscenki. Jakby grę animował gość, który obejrzał dość niedokładnie kilka tutoriali z zakresu animowania konia i postanowił przełożyć to na postacie. No jest dramat i wcale nie żartuje. Gra często pokazuje też twarze bohaterów. Zastanawiałem się wtedy, jak bardzo trzeba się starać, aby stworzyć coś tak kiepskiego. Owszem, widać, że całość była animowana z palca. Ale na przykład Ratatouille też był animowany z palca. Okej, inne budżety, ale pokazuje, że też można bez wyczesanych technologii motion capture. Całe szczęście dźwięk nie idzie w parze z animacją. Niepokojąca muzyka, dzięki której mocniej zaciskacie łapy na padzie, odgłosy naszych kroków, kiedy wydaje się, że słychać je jak uderzenia młotem, odgłosy zza ściany poszukującego nas doktora. Ten element nie mógł zostać położony, bo w dużej mierze opieramy się tutaj na słuchu. Dialogi też są niczego sobie. Da się słuchać, choć w mojej opinii czasami trochę wokale są aż nazbyt karykaturalne. Jasne, miały podkreślić zło postaci, ale można było sobie to darować. Dodam również, że gra posiada też polskie napisy. Z grą nie spędzimy zbyt dużo czasu. 5,5 godziny przy całkiem dokładnym lizaniu ścian to nie jest porażający wynik. Dodatkowo po jednorazowym ukończeniu nie ma już po co wracać. Gra odblokowuje nam artbook i nic więcej. Zero nowych stopni trudności czy czegokolwiek. Pod tym kątem wypada to bardzo słabo. Remodered to gra kontrastów. Fantastyczny, ociekający gotycką grozą klimat miesza się ze śmiesznymi, koślawymi animacjami. Jednak w mojej opinii wygrywa to pierwsze. Gra się w to dobrze, potrafi przestraszyć i daje dość trudne do uzyskania uczucie niepokoju, które nie opuszcza gracza ani przez chwilę. Do tego idzie ciekawa, sprawnie poprowadzona fabuła z kilkoma zaskakującymi twistami. Remodered Tormented Fathers została zapomniana, a szkoda, bo to gra, po którą warto sięgnąć, pomimo że ma już 3 lata. Zakładam jednak, że niewielu z was o niej wiedziało, a jeszcze mniej grało. A szkoda, bo straszyć potrafi jak mało która. Dobra wiadomość jest taka, że w tym roku ma wyjść druga część o podtytule Broken Porcelain. Ja już się nie mogę doczekać. Dla takich perełek warto czasami pogrzebać w czeluściach internetu. Polecam.